Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models i z kanału Tank Models TV. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będą raczej zestawy figurek polskich kawalerzystów, czy też ułanów, jak wolicie, z 1939 roku. W tym pudełku znajdziecie, to jest tak zwany Big Box, znajdziecie te same figurki, które można kupić też po dwie w oddzielnych zestawach. One są podzielone wtedy. Wiadomo, że w Big Boxie taniej to wychodzi. To jest kolega mój, prowadzi właśnie firmę, która głównie produkuje okręty wojenne IJM Models, ale również skusił się na wykonanie zestawu polskich ułanów 1939, czy też polskich, bardziej mi to odpowiada, polskich kawalerzystów 1939. I co my znajdziemy? Znajdziemy tutaj 6 figurek, jednego oficera w tym będziemy mieli, czyli 5 powiedzmy kawalerzystów plus dowódcę kawalerzystę, standardowo wyposażonych w karabinki WZ-29, czyli w tak zwane KBK WZ-29, oraz oczywiście w RKM WZ-28 w systemie Browning, jak i również, uwaga, mamy jednego żołnierza, kawalerzystę uzbrojonego w karabin przeciwpancerny wzór 35. Tak prezentuje się pudełko. Jest również ostrzeżenie, że produkt jest dedykowany do osób powyżej 14 roku życia. Ja już sobie przygotowałem tu z boku figurki, ponieważ walka z tymi torebkami to jest masakra. Tak prezentuje się wkładka do pudełka. Tu mamy właśnie wyszczególnionych żołnierzy. Z drugiej strony mamy całą resztę wyszczególnioną. I no, jak widzicie, tutaj mamy z RKM-em, z KBK, jak i również z PEPANS, czyli z rusznicą przeciwpancerną. Tak samo jednego z kawalerzystów. Wszyscy kawalerzyści są w hełmach Hadriana, jak i również tutaj oficera, który patrzy przez lornetkę na teren. Mamy możliwość zamontowania, wklejenia głowy w czapce rogatywce, ewentualnie w hełmie Hadriana. Tak prezentuje się oczywiście zestaw i jest to skala 1,72, a Big Box znajduje się pod numerem katalogowym F72001. No i następnie mamy tutaj 72002, 003, jak i również 004. Mam nadzieję, że kolega wreszcie się zdecyduje na wydanie kolejnych zestawów dotyczących września 1939. I teraz sobie patrzymy, jakie tu mamy zestawy. I na przykład mamy tutaj dowódcę z żołnierzem trzymającym karabinek. I sobie patrzę właśnie na dowódcę, czyli mamy tego dowódcę z tym zestawem oraz żołnierza trzymającego karabin. To będzie nie ten. O, to będzie ten zestaw. Tu mamy karabin z 2 rękoma, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy to jest ten prawidłowy? Tak. I teraz tak, oglądamy sobie, jak wyglądają figurki. Tu mamy właśnie oficera, wszyscy żołnierze, kawalerzyści mają swoje mundury, jak i również buty wysokie kawaleryjskie, oczywiście z widocznymi ostrogami. Proszę bardzo, tak prezentuje się oficer, to jest ta postać po prawej stronie. Jest wyposażony tutaj w pistolet WIS, maskę przeciwgazową, futerał na lornetkę, jak i również mapnik. I tak prezentuje się, jeszcze raz Wam pokażę, jedna strona, jak i również druga strona. Dla oficera jest dedykowany następnie ten zestaw. Tu mamy ręce trzymające lornetkę, jak i również właśnie 2 głowy
I mamy głowę w hełmie Hadriana, jak i również w czapce rogatywce. I to jest pierwszy zestaw. Mam nadzieję, że tych rąk nie pomyliłam. Nie powinienem. Następnie sobie bierzemy ten zestaw. I to będzie teraz RKM. RKM. I następnie ten zestaw dla tego żołnierza. Mam nadzieję, że nie pomerdałem i to nie jest ten zestaw. Tak, przepraszam. To jest do zestawu z oficerem. I teraz mamy dwie figurki właśnie kawalerzystów. Jak widzicie, ten kawalerzysta posiada pas z 4 ładownicami magazynków do właśnie karabinu, ręcznego karabinu maszynowego, właśnie Browning WZ-28, w skrócie RKM WZ-28. Jest to polski karabin maszynowy z okresu właśnie międzywojnia. Konstrukcja została oparta na karabinie Browning M 1918. I tutaj karabin ten w okresie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku tak naprawdę stanowił podstawową broń wsparcia na szczeblu plutonu Wojska Polskiego. A mianowicie, i tutaj zobaczycie sobie jeszcze właśnie, tu mają kawalerzyści bagnety. Ten jest wyposażony właśnie w te ładownice 4 na magazynki. Również posiada chlebak, jak i również pojemnik na maskę przeciwgazową. Obok żołnierz jest wyposażony w 2 chlebaki, to były oddzielne wzory, no i oczywiście trzymający KBK WZ-29, czyli ten polski karabinek, tak zwany krótki Mauser, powtarzalny z zamkiem 4-taktowym, oczywiście kalibru 7,9 mm. I on był opracowany w okresie też międzywojnia w oparciu o konstrukcję systemu Mausera. I tak prezentuje się właśnie drugi zestaw figurek. W międzyczasie, jak właśnie tak pokazuję Wam figurki, chciałem bardzo serdecznie podziękować nowym patronom, którzy wspierają mój kanał na patronite.pl. Jeszcze raz wielkie dzięki za miłe słowa, jak i również docenienie tego, co robię. Bardzo się cieszę, że Wam się podoba. No i między innymi przez to, że wpłacacie właśnie na Patronite'a. Powiem Wam, że chce się bardziej robić, bo to jest zupełnie oddzielna bajka poza sklepem, tak? Tutaj prezentuję Wam też modele, które w ogóle nie są dostępne. Macie możliwość zobaczenia modelu przed ukazaniem się w sprzedaży, zobaczenie, jak te modele się prezentują, zastanowienie się, czy faktycznie ten model, którym się tak wszyscy zachwycają, jest naprawdę takim, którym się trzeba zachwycać, czy może średniakiem. Czy to jest może typowy taki basic model, a nie jak do tej pory wydawany na przykład full wypas model z blachami, żywicą i tak dalej. Teraz możemy otrzymywać taki standard model kit, krótko mówiąc. I jak się prezentują te modele, jak wyglądają ramki. Nie w każdym sklepie można obejrzeć model. No a tutaj ja zwracam też na kilka innych rzeczy uwagę, więc nie zawsze nawet oglądając coś przez folię, no bo to jest taka bułka przez bibułkę, Wam pokazuję rzeczy, które kupuję, muszę za nie zapłacić, żeby Wam pokazać. Ja nie przyjmuję modeli od producentów ze względu na to, że chcę być obiektywny i mieć własne zdanie na temat ich modeli. Ale jak mnie wspieracie, to mam te pieniądze i mogę kupować też modele na różnych aukcjach, gdzie mogę sobie je porównać. Na przykład tak jak teraz szykuję się do pokazania Oscara. I na przykład Oscara z Hasegawy nie ma. A teraz ostatni zestaw, chyba jeden z bardziej ciekawych, przepraszam bardzo. Mianowicie jest to zestaw 2 żołnierzy. Dokładnie to jest ten zestaw z urem, czyli posłuchajcie, z tym długim karabinem. Tak naprawdę ur to jest po prostu inaczej.
Skąd się wziął UR? UR się wziął, ponieważ stąd, że jest to skrót od tak zwanego państwa Urugwaj, dla którego coś produkowano. Było to tajne, przezpoufne, ścisłe, w ogóle nawet ściśnięte, że żołnierze, kiedy dostali ury w trakcie, już jak wybuchła wojna, to one były w skrzyniach z wypalonymi znakami PZO, opisane jako sprzęt optyczny, bo PZO to jest skrót od nieistniejących już polskich zakładów optycznych, i ury były w takich długich skrzyniach, no bo jak sam karabin jest długi, zapakowane właśnie, opisane jako sprzęt optyczny. No i często żołnierze, którzy otrzymywali te skrzynie, wyładowywali, po prostu je porzucali. Takie są przynajmniej wspomnienia niektórych żołnierzy, opisy. Jak było naprawdę, tak prawdopodobnie i tak było. A jeżeli już jacyś żołnierze otrzymali, posłuchajcie, to był bardzo krótki czas na szkolenie i wielu żołnierzy tak naprawdę w trakcie walki porzucało je. Ze względu na to, że bali się czołgów. Pamiętajcie, że Polska nie była krajem zmechanizowanym, był to kraj rolniczy, gdzie większość ludzi popylała z buta lub na wozach konnych. Więc nie taka piękna była nasza Polska przed 1939 rokiem, tak samo jak Warszawa. Z tym Paryżem przesadzają trochę, to było ścisłe śródmieście, tu gdzie ja między innymi mam firmę, mieszkam też, a dalej to powiem wam było bardzo słabo, bida z nędzą, już sama starówka to pchływszy i drobne robactwo. A my się zachwycamy. Niestety, żołnierze polscy, większość byli to, trochę było ludzi z miasta, większość byli z małych miasteczek lub byli wieśniakami, rolnikami. Ciężko powiedzieć, jak ktoś ma 2 hektary, że jest rolnikiem. W każdym razie wiele osób w ogóle, powiem wam, ci, którzy byli na przykład z małych wsi wyciągnięci, pobrani do wojska, to nawet pierwszy raz jechali pociągiem. Więc powiem wam, wyobraźcie sobie teraz takiego gościa, nawet jeżeli był przeszkolony w strzelaniu, ale nie był znaczy nie miał obycia w przebywaniu wśród pojazdów i widział kilka czołgów jadących na ciebie, a masz 100 metrów i masz strzelać w tym momencie do niego, no to można mieć pełne porty. I wielu żołnierzy w ogóle wyrzucało ten sprzęt, uciekało, więc tak z tym naszą armią, wojskiem poborowym to spokojnie. Ci ludzie naprawdę mieli strasznego cykora i tak naprawdę nie mieli też wielkiej motywacji. Straszna propaganda była, a jak myślicie, że jesteście potężni i nagle stajecie przeciwko Goliatowi, no to powiem wam, w portkach się robi pełno. Więc morale były bardzo niskie, poza propagandą. Tak prezentują się te 2 ostatnie figurki. Szukam swojej magicznej różdżki. Jest, posłuchajcie, się pod matą schowała. Tu mamy żołnierza, który trzyma właśnie tą rusznicę przeciwpancerną, karabin przeciwpancerny. Jak zwrócicie uwagę, on ma inne zupełnie tutaj ładownice. Tu są ładownice z pociskami luzem, jak i również chyba jednym magazynkiem to było. Ewentualnie był taki pojemnik na pociski. I no to był kozak, powiem wam. Obok mamy drugiego żołnierza, dokładnie ułana, kawalerzystę, jak wolicie. Mi się bardziej to kojarzy tutaj z kawalerią, z kawalerzystami, po prostu z piechotą na koniach. No i posłuchajcie, tu mamy właśnie drugiego żołnierza, który jest wyposażony już w pas amunicyjny z nabojami do właśnie tego KBK, czyli krótkiego karabinu w systemie Mauser, który sobie po prostu stoi, ma opartego kolbą Mausera na ziemi. No i tak samo jest głowa chroniona hełmem stalowym Hadriana. To jest taki wzór francuski hełmu. Kawalerzyści, no chyba nawet powiem wam, jak widziałem na zdjęciach, to niektórzy żołnierze piechoty byli tak chyba, bo dość dużo było tych hełmów, to nawet oni i nie posiadali już pełnych butów, powiedzmy skórzanych lub spodni typu pumpy, tylko mieli też owijacze do trzewików i właśnie w takich hełmach byli, więc mogli wyglądać troszeczkę dziwnie w porównaniu do pierwszego rzutu żołnierzy. Tak prezentuje się właśnie ten karabin.
drugi karabin. Pewnie zaraz znawcy oczywiście września powiedzą, że gadam bzdury. Posłuchajcie, ja takie rzeczy słyszałem, bo jestem w takim wieku, że miałem możliwość porozmawiania jeszcze z ludźmi, którzy walczyli we wrześniu. Wielu z nich opowiadało, jak to się naprawdę działo. Po prostu ludzie byli w Wojsku Polskim, jeżeli chodzi o pobór, ci co się dostali, mogli walczyć, no to powiem wam, było słabo, kiepsko. Szczególnie padło po kilku dniach już morale w Wojsku Polskim. Oficerowie też swoje dołożyli 5 groszy do tego. Po prostu nie potrafili podnieść morale wśród żołnierzy Wojska Polskiego z poboru. Co innego, tak zwani żołnierze rezerwy, czy też żołnierze zawodowi, ci myśleli, tutaj jeszcze mamy opisy właśnie różnego typu akcji, ale też niektórzy po prostu żołnierze niestety, ale szafowali życiem żołnierzy z poboru. I były też nieprzemyślane akcje. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję. Życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że ten film się wam podobał. Zachęcam do zakupu i wspierania tej firmy IoT Model LC, przepraszam. Naprawdę bardzo fajna firma. Chłopak naprawdę kawał serca włożył w stworzenie tego zestawu polskich kawalerzystów, żebyśmy się cieszyli właśnie kawalerzystami. Jeżeli mają nawet jakieś ułomności, posłuchajcie, głupi nic nie powie, mądry się nie pozna. Znaczy, głupi nic nie powie, mądry nic nie powie, głupi się nie pozna. Przepraszam. Wspierajmy chłopaka, kupujcie jego modele. Ma też bardzo fajne zestawy artylerii i ciągnika Imperialnej Armii Japońskiej, jak i również bardzo ciekawe, ale skomplikowane oczywiście, modele okrętów wojennych. Dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.